Pierwsza muzyka, jaką Rubinstein słuchał w Łodzi, to były cygańskie orkiestry, które chodziły po podwórkach i grały. Oni mieszkali przecież na Piotrkowskiej, przy Piotrkowskiej 78, bo oficyjnie na drugim piętrze otwierało się latem okna i tam te kapele grały cygańskie. Kochał to miasto do końca życia, wracał tu bardzo często. Oczywiście po II wojnie światowej musiał odczekać jakiś czas, ponieważ Stalin zabronił przyjazdu temu człowiekowi po tym, co Rubinstein dokonał w ONZ-cie, czyli w 1945 roku, jak już się wojna skończyła, gdy tworzyło się ONZ, on wtedy zagrał tam hymn polski, ponieważ nie było polskiej flagi na sali, co zburzyło na tyle Sowietów, że zabronili mu przyjeżdżania do krajów demokracji ludowej. Mając 9 lat wyjechał do Berlina, tam uczył się przez kilka lat, profesor Joachim załatwił dla niego pieniądze, sponsorów, mieszkanie, utrzymanie, dobrych nauczycieli. Z Berlina Rubinstein wyjechał do Paryża, zresztą może zbyt wcześnie, ponieważ nie był na to przygotowany jeszcze emocjonalnie chyba i w ogóle mentalnie. Miał wtedy 17 lat. Jak twierdził, otworzyło się przed nim wielkie życie, przygody, romanse, kobiety, piękno świata. Paryż uwielbiał, kochał zresztą to miasto do końca życia. Po wyjeździe z Francji musieli uciekać przed Niemcami, przed nazistami w 1939 roku, więc pojechali do Ameryki. Tam zamieszkali krótko w Nowym Jorku, a później przeprowadzili się do Los Angeles, do Hollywood i tam poznali od razu cały świat filmowy. Ja myślę, że ważne jest to, że Rubinstein, jeżeli grał jakiegoś kompozytora, na przykład powiedzmy Albeniza, czy Manuela de Falde, czy Lobosza, on nie tylko, że był w tym kraju, on chodził w miejsca, gdzie ten człowiek był, mieszkał, poznawał rodzinę, czasami żonę czy dzieci. Doskonale musiał znać biografię tego człowieka, żeby wiedział w ogóle, co on komponował, jaki miał nastrój w danym momencie. Nawet szukał takich utworów, które trafiały do niego i wiedział, że one były skomponowane w danym nastroju. Bywało tak, że niektórych kompozytorów, których szanował, ale nie grał ich utworów, na przykład Prokofiewa. Po prostu on uważał, że Prokofiew traktuje fortepian zbyt perkusyjnie. Natomiast Chopin to był kompozytor, który według Rubinsteina to była ta najbardziej autentyczna muzyka fortepianowa. A Rubinstein twierdził tak jak Chopin właśnie, że fortepian powinien śpiewać. Ponadto miał doskonałe forte. Ten człowiek miał naprawdę silne uderzenie. Widzimy wielu pianistów, którzy się przy tym fortepianie gibają od lewa do prawa. Jak on się giba? Bo on tyle energii traci. Rubinstein tracił energię właśnie na klawiaturze, a nie gdzieś tutaj ramionami, rękoma czy tam głową. Po prostu był skupiony na grze. Jemu powiedział Picasso, że to ty tak grasz, jak ja maluję, bo ja też maluję od żołądka, czyli z żołądka. Jeżeli on gra tam jakieś fragmenty właśnie Polonezji Az-Dur, to on ma właśnie według mnie w głowie husarię, ma w głowie właśnie tę trylogię, którą przeczytał jak miał 7 czy 8 lat. On ma w głowie właśnie Skłodowską, Kościuszkę. Jemu pomaga w interpretacji właśnie ta duma Polaka, duma i Żyda. Po prostu ta ekspresja jest tutaj wyrażana właśnie w ten sposób w tej muzyce.